Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak za pomocą tego typu wzmacniaczy możecie poprawić działanie Waszej sieci Wi-Fi w domu czy też w firmie. Są to urządzenia marki Zenwire, modele WDR611U oraz WDR1201U. Oba urządzenia są to wzmacniacze sygnału, które mogą pracować w dwóch trybach. W trybie repeatera oraz w trybie access pointa. Działanie w dwóch trybach to jest niewątpliwa zaleta tych urządzeń, ponieważ zazwyczaj kupujemy albo repeater sygnału, albo access point. Natomiast tutaj mamy już w jednym urządzeniu obie funkcje i możemy tutaj dowolnie te urządzenia skonfigurować i korzystać w taki sposób, jaki będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Kiedy stosujemy repeater sygnału, co to w ogóle jest repeater sygnału? Repeater sygnału odbiera sygnał Wi-Fi z naszego routera i następnie rozsyła go dalej, czyli zwiększamy obszar pokrycia sygnałem Wi-Fi, dzięki czemu na przykład w miejscach, gdzie już ten sygnał nam nie dociera, możemy mieć właśnie dostęp do internetu, dostęp do sygnału Wi-Fi. Natomiast jeżeli chodzi o tryb access pointa, to jest sytuacja, kiedy mamy na przykład rozprowadzone przewody internetowe po naszym domu, po firmie, natomiast brakuje nam sygnału Wi-Fi. Wówczas możemy podłączyć taki repeater poprzez port WAN do internetu przewodowego i rozsyłać sobie bezprzewodowo sieć internetową, dzięki czemu wszystkie urządzenia bezprzewodowe będą miały dostęp do internetu. Jest jeszcze jeden atut tego typu rozwiązań, a mianowicie bardzo prosta konfiguracja, bardzo proste podłączenie, uruchomienie tych urządzeń, co zresztą za chwileczkę Wam pokażę. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to jeszcze kilka informacji technicznych na temat tych urządzeń. Jak widzicie, jeżeli chodzi o konstrukcję, to oba te urządzenia, jak widzicie, wyglądają identycznie. Mamy 6 anten odbiorczo-nadawczych, identycznie jest w tym drugim modelu. Na froncie 4 kontrolki LED informujące nas o pracy urządzenia, o podłączonych na przykład tutaj przewodach do portu LAN WAN. Następnie po lewej stronie mamy przycisk reset tego urządzenia. Prawa strona jest wolna, no i tutaj od tyłu mamy złącze sieciowe, czyli jak się pewno domyślacie, wpinamy po prostu taki wzmacniacz sygnału do gniazdka elektrycznego. Nie potrzebujemy jakichkolwiek dodatkowych przewodów, zasilaczy i tego typu rzeczy. Od spodu mamy porty, dwa porty, mamy porty WAN i port LAN. To jest też zaleta, jeżeli chodzi o właśnie port LAN, ponieważ w funkcji repeatera możemy odbierać sygnał naszego routera bezprzewodowo i na przykład przewodowo wyprowadzić go do urządzenia, które na przykład nie ma karty Wi-Fi, na przykład jakiegoś starszego komputera, który ma tylko kartę LAN-owską, a znajduje się w miejscu, gdzie nie mamy doprowadzonych przewodów internetowych, więc to jest również rozwiązanie na tego typu problemy. Jedyny minus, jeżeli chodzi o te urządzenia, to prędkość tych portów WAN LAN, ponieważ są to porty 100 megabitowe. Więc jeżeli macie szybki internet, jakiś światłowód, no to oczywiście nie będziecie mogli wykorzystać w pełni możliwości tych urządzeń. Oczywiście mówimy tutaj o funkcji access pointa. Natomiast jeżeli korzystacie z funkcji repeatera, czyli odbieracie sygnał po Wi-Fi i rozszerzacie działanie sieci, to ten wzmacniacz będzie Wam pracował z prędkością 300 megabitów na sekundę, natomiast ten nieco droższy z prędkością aż 1200 megabitów na sekundę. W pudełku oprócz tutaj tych urządzeń jest jeszcze prosta instrukcja obsługi informująca nas o sposobie konfiguracji tego typu urządzenia. Natomiast teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to zrobić w praktyce. Czyli po pierwsze, musimy oczywiście podłączyć nasze urządzenie do prądu, czyli wpinamy go do gniazdka elektrycznego. Teraz przechodzimy do konfiguracji na komputerze. Pierwsze, co musimy zrobić, to przejść na naszym komputerze do wszystkich sieci Wi-Fi i teraz wyszukujemy sieć rozsyłaną za pomocą tego repeatera, tego naszego wzmacniacza sygnału. Zobaczcie, na liście tutaj sieci Wi-Fi pojawił nam się repeater. Ustawiamy połączenie z repeaterem. Tutaj nie ma żadnego hasła, jest ta sieć niezabezpieczona. Po nawiązaniu połączenia, zobaczcie, od razu otwiera nam się strona konfiguracji.
I teraz uwaga, zdarza się, że ta strona otwiera się w języku chińskim. Jeżeli tak się Wam zdarzy, to po prostu musicie wpisać ręcznie adres 192.168.11.1 i wówczas przejdziecie do tego panelu konfiguracji. Panel bardzo prosty. Tak naprawdę, jak widzicie, mamy tylko dwa tryby do wyboru, czyli ten tryb repeatera lub też tryb access pointa. Jeżeli korzystamy z trybu repeatera, tak jak w tym momencie, to wybieramy tą pierwszą opcję, klikamy next i w tym momencie ten wzmacniacz sygnału łączy się z naszym routerem, czy wyszukuje sobie nasz router, naszą sieć Wi-Fi. I teraz, jak widzicie, pojawiło nam się okno z dostępnymi sieciami Wi-Fi. Wybieramy swoją sieć, którą chcemy rozszerzyć. Niech to będzie ta sieć Smart Test. W następnym kroku musimy wpisać hasło do naszej sieci Wi-Fi, a następnie możemy tutaj zaznaczyć jeszcze ten kwadracik i będziemy mieli możliwość zmiany nazwy rozsiewanej sieci. Domyślnie do naszej nazwy zostanie dodana końcówka ext, czyli extender, natomiast możecie tą nazwę sobie zmienić na jakąś inną, własną i wówczas będziecie wiedzieli, że korzystacie w danym momencie z sieci rozszerzonej. I jak widzicie, tak naprawdę to jest wszystko. Klikamy finish i urządzenie już jest gotowe do pracy. Urządzenie teraz się zrestartuje. Mamy na to 30 sekund i następnie tak naprawdę możemy wpiąć go do gniazdka mniej więcej gdzieś w połowie drogi między routerem a pomieszczeniem, w którym nie mieliśmy do tej pory zasięgu sieci Wi-Fi. I tak naprawdę to jest tyle. Teraz jak sobie wejdziemy do naszych sieci Wi-Fi, to jak widzicie pojawiła nam się już nowa sieć Smart Test 2,4 GB z końcówką ext. Tak więc widzimy, że mamy tutaj tą sieć już rozszerzoną. I teraz spróbujmy to połączenie access pointa, czyli podłączymy nasz przewód internetowy do złącza WAN. Możemy ustawić tylko sieć w paśmie 2,4 GHz. Musimy tu jakieś hasło sobie do tej sieci ustalić. Więc ustawmy hasło od 1 do 8. Klikamy next i finish. Tak naprawdę w tym momencie powinien już ten wzmacniacz sygnału pracować w trybie access pointa. Zobaczmy na liście rozsyłanych sieci, czy pojawiła się nowa sieć. Jak widzicie, pojawiła się sieć repeater 4382. Klikamy połącz. Musimy wpisać ten nasz klucz, który ustawiliśmy od 1 do 8 i zobaczmy, jesteśmy połączeni z repeaterem. I teraz sprawdzimy sobie, czy jest dostęp do internetu. Strony nam się otwierają, czyli mamy ustawione połączenie z internetem. Oczywiście mój internet nie jest jakiś szybki do 29 megabitów na sekundę, natomiast jest to maksymalna wydajność mojego łącza, czyli to moje łącze pracuje z pełną wydajnością. Czyli jeżeli macie w pomieszczeniu doprowadzony przewód internetowy, a chcecie rozsyłać sieć Wi-Fi, no to jak widzicie, to urządzenie jak najbardziej się sprawdzi. Natomiast pamiętajcie, że ta sieć jest rozsyłana tylko w paśmie 2,4 GHz. Natomiast w przypadku tego droższego modelu, czyli modelu WDR 1201U, wzmacniacz rozsiewa już nam tutaj dwie sieci, zarówno w paśmie 2,4 jak też 5 GHz. I tutaj jak widać z oboma tymi sieciami możemy się bez problemu łączyć. Również to urządzenie będzie mogło pracować w trybie access pointa. Jak widzicie w wyszukiwaniu sieci widzimy obie sieci zarówno w paśmie 2,4 i 5 GHz. W manualnym ustawieniu, tutaj po rozszerzeniu, również widzicie, że możemy ustawić sieć w paśmie 2,4 jak i 5 GHz. No i teraz test w pomieszczeniu, które jest dość mocno oddalone od routera. Mamy tutaj, jak widzicie, słaby zasięg sieci z głównego routera i pełny zasięg sygnału ze wzmacniacza Zenwire. I teraz zobaczmy na speed teście, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, 27 megabitów na sekundę, prawie 28, czyli wyniki niemal identyczne jak w pomieszczeniu obok routera. Czyli jak widać tutaj jak najbardziej ten wzmacniacz sygnału się sprawdza. I tutaj jeszcze na wykresach macie możliwość zobaczenia porównania siły sygnału z routera i wzmacniacza dla pasma 2,4 jak i 5 GHz.
I to by było tyle, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą recenzję wzmacniaczy sygnału marki Zenvire. Jak widzicie, macie dwie ciekawe propozycje. Tańsza propozycja dla urządzeń pracujących w paśmie 2,4 GHz, czyli na przykład wszelkiego rodzaju sterowników, kamer zewnętrznych do monitoringu, wszelkiego rodzaju urządzeń, które pracują w paśmie 2,4 GHz. No i też dla osób, które nie potrzebują aż tak wysokich prędkości internetu. No i drugie, nieco droższe rozwiązanie, gdzie mamy już obsługę zarówno pasma 2,4 jak i 5 GHz, mamy większe prędkości, jeżeli chodzi o przesył danych. Tak więc jest to urządzenie dla osób, które oczekują wyższych prędkości internetu w swojej sieci domowej czy też firmowej. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!